No siemanko, Eloszka, Michu Michalski z tej strony, prosto z wyspy Korong, Kambodża. Jesteśmy tutaj w ośrodku Me and You u Adama z Kambodży, możecie go kojarzyć. Za chwilę Wam pokażę, co tutaj, jak to wszystko elegancko wygląda, bo naprawdę ośrodek jest sztos. Do tego mamy dostęp do plaży, mamy tutaj wynajęte takie bungalowy. Za mną się suszą jakieś gacie, bo wczoraj w nocy pływaliśmy. Była tutaj dość mega impreza. Jest tutaj więcej osób z Polski, chłopaki z UK, także jak uda mi się ich dorwać, to również z nimi pogadamy. Zobaczymy, jakie są ich wrażenia. A teraz chodźcie, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. O, tam mój mały influencer również coś nagrywa. I tutaj są takie domki, proszę bardzo. Ostatnio trochę pada, ze względu na to, że jest tutaj akurat pora deszczowa. Tak jak widzicie, trochę tutaj piasku wymiata ten deszcz. I tutaj mamy plażę. Zobaczymy, czy uda mi się tak to zrobić. Mam za mną drona, który mnie śledzi. Nie wiem, czy w sumie można tutaj latać, bo ostatnio Kambodża ma konflikt z Tajlandią, ale Marek wcześniej coś latał, także jeśli się podzieli swoimi materiałami, to również Wam je tutaj wkleję, a naprawdę miejscówka jest sztos. Sztos! Aż mi język ucieka. Jesteśmy dość głodni, bo dzisiaj był trochę dzień pracujący. No i tutaj tak jak widać, plaża, czysty piasek, za dużo osób tutaj nie ma. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I zobaczcie, tutaj mamy ośrodek Me and You. Tutaj jest kolejny. Widać, że tam już pali się grill. Może będzie jakaś impreza. Widać, że stoły są nakryte. I tam jest kolejny ośrodek, który również należy do Adama. Pokażę Wam go później. Przejdźmy się tutaj kawałek plażą. Tu jakieś malowidła są na piasku. Ktoś wyznawał miłość. Julie, yes. Mamy zachód słońca, w tym momencie jest jakaś godzina 18. Czekamy jeszcze na Marka, aż skończy pracę i jedziemy na jakąś kolację. Tu są małe krabąszcze, jeśli pamiętacie z Filipin. Widać go, jak ucieka? Mały taki jest żółty. O. Zobaczcie, tutaj możecie sobie przyjść na masaż na plaży i tutaj są domki. My akurat mieszkamy w drugiej linii brzegowej, także tam w kolejnym rzędzie. I tam jest jeszcze bar, jest oświetlony, zaraz też tam się przejdziemy. I mamy basen, jeden, drugi, restauracja, recepcja i tak dalej. Zaraz Was również tam zabiorę, chociaż nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda, ponieważ już się powoli ściemnia. Spoko opcja, tutaj można sobie obmyć nogi po spacerze na plaży i tak wygląda nasz tutaj pokoik standardowo. Trochę mamy rozpiździel, bo już jesteśmy tutaj od kilku dni, ale nie nagrywałem, ponieważ po prostu zachorowałem ostatnio, jak byłem w Singapurze, to się rozchorowałem. Miałem rewolucje żołądkowe i tak to się ciągło przez ponad tydzień, także musiałem pojechać do kliniki na kroplówkę.
ale już mnie naprawili, już wszystko git, także lecimy z nagrywaniem. Tutaj mamy resztę domków. Nie wiem konkretnie kiedy one zostały wybudowane, ale ośrodek istnieje od 2021 roku. Tamten, który jest tam za ścianą, jest trochę starszy. Adam najpierw zrobił tamten ośrodek, a później tutaj zrobił ten. O. I mamy tutaj jednego kolegę właśnie, który jest z nami. Siema Szymon. Nagrywam tutaj coś. Możesz powiedzieć, jak Ci się podoba w Kambodży? Przepięknie. Czekaj. Przepiękne miejsce, żeby odpocząć. Mało ludzi. Słońce. Cudowne. Jest git. Pogoda ostatnio trochę nie dopisuje, bo trochę pada. No ale tak jak mówiłem, jest to sezon zimowy, także mokry właściwie, sezon mokry. Tutaj możecie zobaczyć basen. Mamy leżaczki. I tutaj mamy taką otwartą kuchnię, restaurację wraz z recepcją i barem. No, widzę, że chłopaki siedzą tam na minibarze. Zaraz do nich się przejdziemy. Tutaj właśnie ten minibar, o którym Wam wspominałem. Widać, że tutaj chłopaki sobie chillują po wczorajszej nocy, ponieważ było bardzo intensywnie. Nawet na imprezie można było spotkać ministra finansów. Przynosił chłopakom piwo. Ja akurat przyjechałem trochę później, także nie miałem okazji go poznać, ale no było tutaj bardzo dużo osób z całej wioski zresztą, także było dość ciekawie. O. A tu panowie sobie siedzą. Siemanko, Eloszka. Tutaj chłopaki pomagali rozładować łódkę, przyjechała z towarem. Z koksem. Jacek, do nas do pokoju to bierz. Proszę bardzo. Dobra, ja idę z powrotem do mojej ekipy, bo trzeba jechać na jakąś kolację, a później po zmroku jeździć tymi skuterami, to tak nie bardzo. Ja jeżdżę bardzo spokojnie, bo na skuterach już miałem kilka przygód. Jeśli jeździsz w jakichś krajach, to skuter to jest chyba najbardziej popularny środek lokomocji. Taki indywidualny, jeśli chcesz być niezależny. Ale no, trzeba uważać, bo chyba najwięcej wypadków dzieje się na tych skuterach. Często ludzie można zobaczyć w jakichś ciepłych krajach, że chodzą z obwiązanymi łokciami albo kostkami. To są właśnie wyniki jazdy na skuterze. Dobra, idziemy. Tutaj mamy restaurację. Tutaj mamy stoliki. Hi, hi. Recepcja. Hi, hi. Tutaj mamy taki kącik dla dzieci i tutaj jest wejście. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Tak jak mówiłem, dość szybko się ściemniło, ale jednak zmieniliśmy plan. Nie będziemy jechać na miasto, tylko zjemy dzisiejszą kolację tutaj, ze względu na to, że w następnym tygodniu będziemy tam po drugiej stronie, właśnie bliżej miasta, bliżej portu, także tam jeszcze się najemy. Tutaj wczoraj byliśmy popływać w nocy po samej imprezie, na tym pomarańczowym tam materacu właśnie. Tutaj Wam pokażę menu. Mamy różne zestawy śniadaniowe, chociaż śniadanie mamy generalnie à la carte, także można sobie zamówić, chyba jest większość opcji właśnie z tej listy, z tym, że jest oczywiście za darmo. Tutaj mamy przystawki i zupy. Mamy ceny podane w dolarach, także jest to dość wygodne. Tutaj mamy jakieś małe rzeczy i sałatki. Kids menu, spaghetti jakieś, fish fingers i tak dalej. No i tutaj mamy główne menu,
burgery. Ja zamówiłem sobie tego Monster Burgera, a Jazz wzięła Cheese Beef Burger i tutaj ekipa wzięła jakieś lokalne przysmaki. Zobaczymy, co przyniosą. Tu mamy steki, ryba. Tutaj właśnie mamy lokalne rzeczy, czyli jakieś nudle, smażony ryż, ryba, loklak, amok, khmer curry. To są właśnie lokalne. Znalazło się tu również pad thai. I tutaj mamy jakiś barbecue i do tego napoje, czyli kawa. Tutaj mamy jeszcze lody, desery, kawa, soft drinki, piwo i soki. Aha, no i wina jeszcze, proszę bardzo. Tutaj jakiś znany kambodżański raper. Szef sobie robi zdjęcia. A nam się ekipa trochę rozrosła. Proszę bardzo, końca nie widać. Tutaj już Maro dostał i Liza. Liza ma burgera, beef burger. I tu jest jakiś kurczak z mango z nerkowcem. To jest normalnie mango, dobra. Ciekawe. Ja tak na słodko nie lubię. Okay. Thank you so much. Beef burger here. Ja mam Monster Burger, trochę większy. I tutaj jest kolejny beef burger. Tutaj mamy burgera. Już zdejmę mu kapelusz, będzie się łatwiej trochę jeść, mam nadzieję. Bo wydaje mi się, że w rękę to go nie wezmę. Nie zmieści mi się cały do ust. Dobra, na dzisiaj już kończymy. Trzeba tutaj jeszcze trochę popracować, także muszę to ogarnąć. A jutro pokażę Wam resztę ośrodka. Eroszka. Tutaj już panowie się zbierają, jadą do domu, część jeszcze zostaje. Wstaliśmy na śniadanie specjalnie trochę wcześniej, żeby tutaj się pożegnać. Panowie, bon voyage. Jak w familiadzie, panowie, jak w familiadzie teraz. Patrz. Do kamery. Na razie! Familiadzie. Nara. Nieźle było. Wesoło. Dobra, lecimy. Adam, możesz się pokrótce przedstawić. Adam jest właścicielem w ogóle tutaj tego resortu i jednego za tym. Także możesz powiedzieć, skąd pomysł na Kambodżę? Cześć, witam. Kambodża, przypadek, wakacje, podróż dookoła świata w nieznane. Nieplanowany postój na naszej drodze. No i jak to często się dzieje, że nieplanowane rzeczy zostają najciekawsze i myśleliśmy, że zostajemy tu chwilę, rok, dwa, zostaliśmy już 12 lat jesteśmy, więc zbudowaliśmy jeden resort. Na początku to była druga wyspa obok, mniejsze Korong Samlem, które w ogóle jest zupełnie nierozbudowane, nie ma dróg, nie ma prądu do dzisiaj. Z czasem przenieśliśmy się na troszkę bardziej rozwiniętą wyspę obok, wyspę Korong, na której już powstały drogi, jest doprowadzony prąd z lądu, cała infrastruktura, jest zbudowane lotnisko międzynarodowe, które będzie otwarte do 2030 roku, co mam nadzieję przyciągnie więcej turystów, Polaków też, choć Polaków mamy bardzo dużo. Taką drogą pantoflową poszła reklama i ludzie jednak, bardzo dużo ludzi już Tajlandię, Wietnam zwiedziło, szukają nowych, bezpiecznych kierunków, no i Kambodża jest takim kierunkiem. A to bardzo ciekawe, bo zwykle jak się rozmawia z kimś, kto mieszka poza Polską, to nigdy nikt nie miał planu na dłuższego pobytu, tylko każdy leciał gdzieś na 2-3 miesiące, a później zostawał tam na kilkanaście lat. W moim Nie? wypadku 3 miesiące w Kopenhadze, też zostałem na 12 lat, także tak to jest.
Tak jest, takie niezaplanowane rzeczy są najlepsze po latach. Dzieci mi się tu też urodziły, polskie dzieci, więc no to wskazuje też na to, jak tu jest bezpiecznie, że my się czujemy naprawdę jako rodzina z mniejszymi dziećmi bardzo bezpiecznie. Służba zdrowia też jest na wysokim poziomie, dlatego moja żona się zdecydowała na porody tutaj oba w Kambodży. Dzieci chodzą do szkoły międzynarodowej tutaj, brytyjskiej, są bardzo zadowolone. Podpuszczając, chciałem zapytać, czy chcą przeprowadzić się do Polski, bo jednak do Polski wracamy na wakacje, żeby odwiedzić rodzinę, przyjaciół, ale jednak nie, proszą, żeby zostać w Kambodży. No i z drugiej strony też mamy bardzo dużo rodziny, przyjaciół, którzy chętnie nas odwiedzają tutaj ze względu na pogodę, jaka jest w Europie. To jednak tutaj największym plusem jest ta pogoda, że cały rok słoneczko świeci, jest cieplutko i sympatycznie. No, wakacje w Polsce to dobra opcja, no Marek? A ta podróż, mówiłeś, że podróż dookoła świata, to jak Tak. to było planowane? Ja widziałem, że tam coś mówiłeś w 2015-16, taką przygodę Tak, rozpocząłeś tak, i po 2000 prostu osiadłeś tutaj. Tak, więc to no, wyjechaliśmy bez planu, chcieliśmy zrobić 6-12 miesięcy wakacji i bezplanowo, jak poznaliśmy ludzi w trakcie podróżowania, złapaliśmy z kimś fajny klimat, to nagle na przykład z Sri Lanki się przenosiliśmy do Australii, z Australii do Japonii, ktoś podróżował i w pewnym momencie mieliśmy znajomych, którzy przyjechali do Tajlandii. Z Tajlandii zabraliśmy im, żeby pokazać im piękny, znany kompleks Angkor Wat w Siem Reap i chcieliśmy wrócić na wyspy. Poszedłem do biura podróży, poprosiłem panią, że no jednak po tych paru dniach na świątyniach już mam dość świątyń, chciałbym plaże, palmy, wodę i żeby nam znalazła jakiś najszybszy lot z Siem Reap do Tajlandii, no bo każdy Tajlandię jednak kojarzy z tymi rajskimi plażami. A pani pokazała mi zdjęcie, ja mówię, o, właśnie tu chcę jechać. A ona mówi, ale to w Kambodży. I wtedy dopiero dowiedziałem się, prawie 12 lat temu, że Kambodża ma takie piękne wyspy, plaże i przyjechaliśmy, no i tak się stało, że się zakochaliśmy i zostaliśmy. I nie tylko w samej wyspie, ale głównie w ludziach. Ludzie są niesamowici w Kambodży, jest to zupełnie inne podejście, nie wiem, czy to jest związane z religią, ale też może z tym, że oni z większej biedy pochodzą, troszkę mieli przykrą historię ze względu na czerwonych Khmerów i dzisiaj to są ludzie, którzy pracują, bardzo dużo ludzi pracuje ze mną 10 lat, pracowali w poprzednich hotelach, przenieśli się za nami tutaj i są bardzo oddani, naprawdę ludzie, którzy całe serce by dali Tobie, żeby Ci pomóc i pracują mimo to, że jedni mają łatwiejszą pracę, drudzy troszkę cięższą, jak jeden zespół, jedna rodzina wielka. Jeden drugiemu pomaga, to jest bardzo też ważne. No tak nawet zauważyłem, że gościnność jest na pewno tutaj na wysokim poziomie, ale czuć taką rodzinność wśród Twoich pracowników tutaj, że naprawdę podchodzą do Ciebie. Zresztą nawiązaliśmy kilka relacji na ostatniego wieczoru, także bardzo, bardzo przyjemna atmosfera, nie? Jasne. A skąd pomysł na taką dużą inwestycję, taki resort? Jest co, pomysł przyszedł sam. Na tamtej wyspie na początku pomysł był, że budowaliśmy resort, tam nie było jeszcze żadnego resortu z basenem, nie było resortów z klimatyzacją, bo to naprawdę jedna plaża, Saracen Bay, 4 km czystego białego piasku, piękna woda i nic więcej. No i będąc tam stwierdziliśmy, że no brakuje takiego troszkę lepszego standardu, czyli basenu, domków z klimatyzacją, domków rodzinnych, bo mieliśmy problem, byliśmy w 3 osoby, podróżowaliśmy, mieliśmy problem z zakwaterowaniem w jednym domku 3 osób, więc na początku wybudowaliśmy mniejszą inwestycję, restaurację, basen, 10 domków, no i sukcesywnie z czasem zaczęło coraz więcej ludzi przyjeżdżać. Wybudowaliśmy 20 domków, jak wybudowaliśmy 20 domków, no to często było tak, że wszystko było zajęte, a rodzina, znajomi, przyjaciele wymogli, że jeszcze dobudowaliśmy drugi basen i 13 domków. I tam skończyliśmy na etapie 33 domków, pięknej restauracji, 2 basenów, siłowni. No i naprawdę obłożenie było bardzo, bardzo duże. Do COVID-u mieliśmy także do pół roku do przodu było wszystko wykupione, więc mimo to, że nie planowaliśmy tego biznesowo, bardziej jako nowy styl życia, tryb życia, slow life. I to mówisz o tych latach 2000... Te pierwsze, tak. 2016. Tak. W czasie przed COVID-em zaczęliśmy budować tutaj na Korongu ten nasz pierwszy hotel You and Me. W czasie COVID-u się przenieśliśmy tutaj z rodziną, ze znajomymi, którzy nie chcieli wracać do Europy podczas COVID-u, tylko chcieli przeczekać.
No i tutaj fajna, powiem szczerze, że dość fajnie to przeszliśmy, bo mieliśmy 8 rodzin, które mieszkały z nami, sobie codziennie ktoś inny, raz Argentyńczycy, raz Gruzini, raz Ukraińcy, ktoś gotował i bardzo się zżyliśmy. Antek Smykiewicz, znany piosenkarz z Polski, też z nami tutaj parę miesięcy przesiedział w COVID-zie i Kambodża bardzo powoli zaczęła wracać do normy po COVID-zie. W tej chwili już jest bardzo dobrze, można powiedzieć. Są jeszcze miejsca, które powoli wracają, jak Siem Reap, bo tam baza hotelowa była bardzo duża. Na Wyspach jeszcze tej bazy hotelowej nie ma tak wielkiej. Dlatego też po UNME, sukcesie dużym UNME hotelu, odkupiliśmy hotel obok, zrobiliśmy remont generalny, to jest The Beach Resort. Następny hotel odkupiliśmy The One i przenieśliśmy naszą nazwę, on się nazywał inaczej, ale przenieśliśmy nazwę naszą The One z pierwszego hotelu z Korong Samlem, bo to była dość znana nazwa, już dużą bazę klientów miała. I w tej chwili mamy obok siebie 3 hotele tutaj, jeden przy drugim, więc klienci są zadowoleni, bo mogą korzystać z basenów, z siłowni, z restauracji w różnych hotelach. Czyli będąc w jednym resorcie, mogę bez problemu Tak. przejść obok do kolejnych resortów. Tak jest. Co też zobaczycie z drona, tutaj przeleciałem, pokażę wam jak to wygląda. Zrobiliśmy też taki profil bardziej rodzinny, bo ta plaża nasza jest taka bardzo spokojna, bardzo płytko, jak zauważyliście, się wchodzi do wody, więc bardzo dużo rodzin z dziećmi przyjeżdża i spędzają tutaj miło wakacje. Wyspa w ogóle jest niesamowita, bo to jest ewenement na skalę światową, bo na niej występuje 7 rodzajów piasku, że każda z plaży możesz pojechać na pomarańczową plażę, możesz na białą pojechać, na żółtą, żwirową. Jest bardzo fajnie. Dużo plaży jeszcze jest niezabudowanych, więc też fajnie można sobie pojechać, spędzić motorkiem na innej stronie wyspie, co my polecamy. Czas. Jest świetny plankton w nocy, co nasz kolega wczoraj miał okazję Tak, spróbujemy zobaczyć. to dzisiaj nakręcić. Tak, to jest jedna z bardzo rzadko spotykanych rzeczy w skali światowej, że naprawdę jak się wyjdzie kawałek za resort w nocy, to wchodzi się do wody, już nie trzeba pływać czy z łódki skakać, tylko naprawdę przy płytkiej wodzie widać, jak ten plankton pięknie świeci. W tej chwili jesteśmy budowy 4. projektu, naszego 4. hotelu The Bay Beach. On jest przy naszym porcie, więc klienci, którzy przypływają, będą od razu tam zakwaterowani. I to oczywiście też będzie w ramach połączenia tych resortów, że klienci będą mogli z wszystkiego korzystać. A co na przykład z inwestorami? Czy pozyskujecie inwestorów gdzieś z zewnątrz? Na przykład gdybym chciał dołożyć do takiego biznesu, bo widzę, że to dość dobrze prosperuje. Czy jest taka możliwość? Tak, biznesy hotelowe do tej pory robiliśmy sami, aczkolwiek mamy w planach teraz 3 nowe projekty na przyszły rok. 1 będziemy robili sami, a 2 chcemy zrobić wspólnie z naszymi przyjaciółmi, którzy są zainteresowani. Przeważnie tutaj każdy, kto przyjeżdża, dlatego mamy nad recepcją napisane, że przyjeżdżasz jako gość, a wyjeżdżasz jako członek rodziny. I to jest napis, który moja recepcjonistka, która pracuje od 10 lat, wymogła na mnie, żeby skopiować z pierwszego hotelu, bo ona mówi, tak, teraz się czuję jak w domu. I faktycznie tak jest, że klienci, którzy przyjechali, my po dużym zainteresowaniu hotelem zaczęliśmy budować projekt willowy. Ja to się śmieję, nazywam małym polskim miasteczkiem, bo wszystkie wille zostały sprzedane Polakom. Pierwszy etap to jest 16 willi, luksusowych willi z basenami, którymi my zarządzamy, dzielimy się zyskiem z naszymi inwestorami. Oni oczywiście też tu przyjeżdżają na wakacje, spędzają miło czas, często przysyłają swoich znajomych, którym my wynajmujemy willę i stąd pomysł tego nowego resortu The Bay. On jest położony przy tych willach i też chcemy, żeby ludzie z tych willi mogli korzystać też z tego ośrodka. Tam będą mieli recepcję, meleksami będą luksusowo odwożeni do willi. No i ten etap mamy sprzedany, ruszamy z drugim etapem w tej chwili też willowym, 20 willi. Dzisiaj się rozpoczęła budowa, właśnie przed chwilą Wam pokazywałem. I to jest tego samego typu inwestycja, więc wszyscy, którzy chcą chętni, żeby zainwestować, mieć swój kawałek raju na Korong, zapraszam do kontaktu z nami. Przyjedźcie, zobaczcie, zapraszam wszystkich, żeby przyjechać, poczuć troszkę klimat też Kambodży, bo mamy też klientów, którzy kupują zdalnie, nie chcą, nie mają czasu czy cokolwiek. Dla nich to nie są duże pieniądze i ufają nam, znają nas gdzieś z Polski i tak dalej, ale ja mimo wszystko bardzo zachęcam, żeby każdy przyjechał, poczuł, zobaczył gościnność ludzi kmerskich,
pojadł jedzonko kmerskie, popróbował soczków tak. i tak dalej. Bo całkiem inna historia to jest tam wyspa, a Tak. całkiem inna historia jest mainland, czyli po prostu stolica i to wszystko. Ja też miałem okazję być 3 lata temu w Kambodży. Zwiedzałem właśnie to z poziomu stolicy i tamtych turystycznych miejsc. Teraz mam okazję bycia tutaj na wyspie i to wygląda całkiem inaczej. I tak jak Adam mówi, jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany inwestycjami w takich krajach, posiadaniem jakiegokolwiek domku lub apartamentu albo willi, w takim wypadku jak tu Adam robi, no to najlepiej jest przyjechać, posiedzieć minimum tydzień i zobaczyć, no bo w kilka dni nie da się tego klimatu tutaj poczuć. My już tutaj jesteśmy prawie tydzień, jeszcze zostajemy, żeby sobie tutaj tą wyspę objeździć i poczuć to jeszcze bardziej, tym bardziej, że już Adam wspomniał, że będzie coraz więcej nowych możliwości dostępnych także dla tych mniejszych inwestorów w późniejszym czasie, więc kto wie, może i Ty staniesz się jak udziałowcem w takim biznesie tutaj, w takim raju, bo to dla mnie faktycznie ta wyspa jest takim małym rajem. To, co ja jeszcze zauważyłem, no to ona jest jeszcze nie mocno zagospodarowana. Z tego, co Adam mówił, to jeszcze niedawno tutaj nie było prądu, nie było drogi i jechaliście na transformatorach. Tak, generatory Generatorach były prądu. i to pierwszy nasz hotel cały czas działał. Do dzisiaj na tamtej wyspie jeszcze nie ma prądu doprowadzonego. Tutaj też pierwsze lata działaliśmy na generatorach. No, da się, wszystko się da jak się chce, Jak ale się to jest chce. jednak problem. Dzisiaj to udogodnienie jest cudowne dla nas, bo i nam pomaga to łatwiej pracować i przy takich projektach jak właśnie projekty willowe, jak wspominałem, czy teraz zaczynamy też projekt dużego centrum treningowego MMA, boksu i z siłownią, crossfitem będzie robione, to też jednak ta infrastruktura, drogi dojazdowe, którymi dostarczamy materiały, sprzęt, prąd, to jest dla nas super ułatwienie dzisiaj. To jest podstawa. W ogóle rozmawialiśmy z kolegą tutaj Adama, który jest fighterem, dość znanym. Wrzucę też tutaj Wam storkę, znaczy po prostu zdjęcie, kto to jest, żebyście wiedzieli. No i tam faktycznie szykuje się dość ciekawy projekt. On chce otworzyć, z tego co wiem, to nie tylko ma być siłownia, nie tylko ma być właśnie crossfit, ale ma być takie jakby seminarium Tak. dla osób, które będą chętnie tutaj przyjeżdżać. Tym bardziej, że ten gość jest mega znany, nie tylko już w Europie, ale tak jak tu widać w Kambodży i Kambodża, z tego co rozmawiałem, właśnie to mega się cieszy, że wybrał Kambodżę do życia, ponieważ on mieszka w Siem Reap, z tego co wiem. Tak. To Tak. właśnie Relocatify chyba wspominało o tym obozie MMA, to Tak, jest tak, właśnie to ten jest. temat, Pierwszy tak? próbny obóz mamy jeszcze nie prowadzony przez niego na początku grudnia, ale już rozpoczynamy 1 listopada budowę tego ośrodka i mamy nadzieję, że koło początku marca już będziemy mogli przyjmować pierwszych gości, chętnych potrenować, tym bardziej, że on też był w Polsce, zna Polaków. Ostatnio ubrał mi Tak, koszulkę z wczoraj gardłem chyba polskim. koszulce Tak. polskiej. I jak wrzucił zdjęcie ze mną na social media, to odezwało się paru trenerów, u których prowadził seminaria w Polsce, zadowolonych bardzo z tego, że jednak tutaj on z nami, z Polakami się zżył. Będziemy robili wspólnie projekt i dla nich też to będzie fajną okazją do odwiedzenia Kambodży, zrobienia dla swoich podopiecznych seminariów u nas tutaj w Kambodży. W ogóle Azja Południowo-Wschodnia często kojarzy się z tego typu akcjami, czyli jakieś właśnie seminaria pod rozbudowę swojego mentalu, czy właśnie fizyczności. Tak jak mamy Tajlandię, mamy Muay Thai i też są takie seminaria i można przyjechać sobie potrenować. W ogóle jest to też mega popularny sport, jak w sumie w Tajlandii chyba narodowy sport, jeśli chodzi o Muay Thai. No to tutaj w Kambodży oni nie są wcale gorsi z tego powodu, ale po prostu rozwijają swoje rzeczy. A jeśli właśnie jest brak tego typu rzeczy, tak jak tutaj wyspa jest mega zamknięta, no to zarówno dla osób lokalnych, co też mieliśmy okazję widzieć wczoraj, bo byliśmy na takiej imprezie, też tu niedaleko jest taki klub, gdzie przyjechał znany DJ, też pewnie gdzieś tutaj Wam wrzucę przebitki, bo trochę nakręciłem z tego miejsca. No to takie rzeczy tutaj się dzieją. W ogóle jako ciekawostka, to podczas sezonu, bo teraz jeszcze jesteśmy przed sezonem, ale podczas sezonu tam właśnie na tej plaży, co teraz widzicie, jest nawet 1000 osób. Wczoraj
no to było tak około 200-300 osób z tego, co można było naliczyć, ale 1000 osób i to głównie turyści, no to już jest duża skala. W ogóle jeśli chodzi o te kursy Muay Thai, to często turyści wykorzystują je w Tajlandii do przedłużenia sobie wizy Tak. jako wizę studencką. uczniowie szkoły. Tak, bo wtedy zapisując się na taki kurs, automatycznie stajesz się studentem, więc możesz zostać Jeśli trochę już dłużej. rozmawiamy o wizach, to może powiesz, jak to tutaj wygląda z wizami i z tego co wiemy, to jeszcze często osoby przyjeżdżające tutaj korzystają z możliwości założenia konta bankowego. Tak, tutaj stąd też mamy coraz większe zainteresowanie Polakami mieszkającymi w Polsce, Polakami mieszkającymi za granicą, w UK, w Holandii, we Francji, gdyż Kambodża to nie tylko wakacje i przyjemni ludzie, piękne plaże, ale to też duże pole inwestycyjne i pomagające w codziennym życiu. Kambodża jest jednym z nielicznych krajów, w którym wizę można wykupić nawet na okres roku. I nikt się ciebie nie będzie pytał dlaczego, jaki jest powód i tak dalej. Wjeżdżając do Kambodży dostajesz wizę miesięczną, turystyczną lub biznesową. Jeśli zaaplikujesz o biznesową, to masz możliwość przedłużenia jej do roku czasu, bez żadnych specjalnych dokumentów wspierających i tak dalej, co też pomaga w otwarciu konta. Kambodża jest jednym z ostatnich krajów poza CRS-em, co dla nas Europejczyków jest dość ważną informacją. Posiada bardzo dobrze rozwinięty system bankowy. Przez to, że oni bardzo długo nie mieli systemu bankowego, to oni nie tak jak u nas w Europie z ksiąg, z komputerów, tylko od razu przeszli na system blockchaina, tak jest. Mają wszystkie karty działające. Ja podróżuję po całym świecie z moją rodziną, aczkolwiek korzystam z systemów tutaj kambodżańskich, Visa, Mastercard, UnionPay i to świetnie wszędzie działa. Mamy do firmy Relocatify właśnie przyjeżdża bardzo dużo klientów, którzy z chęcią przyjeżdżają założyć konta, żeby bezpiecznie sobie podróżować po świecie, trzymać lokaty w bankach lub trzymać dochody z nieruchomości, które kupują. To często my z zarządzania wpłacamy bezpośrednio im na konto, gdzie oni nie muszą przyjeżdżać, mogą elektronicznie zrobić przelew lub sobie korzystają podróżując po świecie i płacąc wszędzie wygodnie tymi kartami. Tak jak powiedziałeś, wiele osób akurat z Polski tutaj jest posiadaczami willi czy jakichś inwestycji i takie konto pomaga właśnie przechowywać dochody z takiej inwestycji, jak i między innymi wiecie co się dzieje na świecie, wiecie co się dzieje w Europie. Jest to opcja po prostu dywersyfikacji swojej lokacji i majątku zdywersyfikowanie poprzez trzymanie go w innym miejscu. Jeśli ktoś już posiada wystarczający majątek, na przykład w Polsce lub w Europie, tak jak wspomniał Adam, bo to nie tylko ludzie z Polski, może Polacy, ale ludzie właśnie mieszkający gdzieś w Anglii, w innych krajach Europy, no to wydaje się bardzo ciekawa alternatywa do właśnie trzymania też swoich oszczędności, czy zbudowania sobie swojego takiego małego centrum na Rajskiej Wyspie, gdzie zarówno możesz tutaj przyjechać na wakacje, a możesz też stworzyć sobie taki mini biznes, dochód pasywny, który właśnie wpływa na Twoje konto. Z tego, co jeszcze tutaj Adam wspomniał, możemy zrobić sobie lokaty. Z tego, co wiem, to te lokaty są tutaj dość fajne. Lokaty są w dolarach, więc one całkiem fajnie mogą nam też płacić. Z tego, co ja się jeszcze orientowałem tutaj z tymi kontami bankowymi, no to nie dość, że można płacić kartą, to tutaj w Kambodży ciekawym rozwiązaniem jest to właśnie, że wszystko praktycznie jest płacone poprzez kody QR. Skanujesz kod QR, wpisujesz kwotę, klikasz OK i tutaj już transakcja jest wykonana. Zresztą mieliśmy okazję też nieraz już widzieć, jak tutaj zarówno lokalne osoby posługują się tego typu płatnościami, jak i właśnie osoby z Polski. Ja i Michał w sumie sami zakładamy tutaj konto bankowe, żeby to potestować, tym bardziej, że my przez najbliższe pół roku zostajemy w Azji, więc będzie naprawdę okazja do przetestowania tej formy płatności. Dobra, wydaje mi się, że wszystko. Możesz powiedzieć ostatnie słowa, zaprosić do odwiedzenia Kambodży i będziemy kończyć. Wszystkich chętnych zapraszamy do nas, żeby przyjechać odwiedzić. Coraz więcej połączeń. W tym roku zostało otwarte nowe lotnisko międzynarodowe w Phnom Penh i coraz więcej nowych połączeń. Etihad, Turkish, Emirates, bardzo dużo lotów można znaleźć z Europy, z Polski zarówno też. Często to są loty z krótką przesiadką,
ale zapewniam, że to nie jest męczące. Też polecam czasem znajomym, jeśli jadą, mają dłuższe wakacje, na przykład zrobić sobie postać, czy w Doha może 2 dni, czy w Abu Dhabi, czy przez Dubaj jak lecą, że przy okazji mogą sobie zwiedzić kolejny kraj też. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego, jeśli macie ochotę przyjechać, zabukujemy Wam w specjalnych cenach domki czy apartamenty. Jeśli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia, informacji o transportach, nie krępujcie się, piszcie bezpośrednio do mnie czy do naszego zespołu Relocatify. Każdy tam chętnie Wam odpowie. Kambodża jest wyjątkowo bezpiecznym krajem, więc dlatego nawet ja, będąc dzisiaj na wyspie, czuję się bardzo bezpiecznie, zostawiając moją rodzinę w stolicy. Wiem, że nic im nie grozi, dlatego proszę się nie bać, bo jednak często Polacy kojarzą Kambodżę z dawnymi bardzo czasami i są różne odczucia, znają Tajlandię, znają Wietnam bardzo turystyczny, a Kambodża dzisiaj jest taką perełką właśnie, tak jakby się cofnąć w czasie 20-25 lat do Tajlandii, gdzie ci ludzie jeszcze nie byli zepsuci, byli mili, przyjemnie i dobrze nastawieni do turystów, więc to wszystko daje bardzo fajne odczucie wakacji i naprawdę po opiniach klientów, ja tu bardzo często jestem ze względu na nasze budowy, rozmawiam z klientami, i jedną z rzeczy, oprócz oczywiście cudownych plaży, co najbardziej oni sobie cenią, dobre serce tutejszych ludzi. Jeszcze pytanie uzupełniające, pewnie gdzieś wrzucimy. Jeżeli chodzi właśnie o rozwój tej wyspy, bo tak jak wspomniałeś, niedawno to tu nie było totalnie nic. Z tego co słyszeliśmy, to ma zostać też zbudowane lotnisko, więc niedługo prawdopodobnie będzie można tutaj latać bezpośrednio z większych miast na wyspę. Tak, jest już, lotnisko jest od roku już w budowie, ono będzie skończone do 30 roku. Często Khmerzy podają datę ostateczną, ale na przykład tak w przykładzie dróg, 80 km dróg asfaltowych zrobili na wyspie i skończyli to pół roku przed podanym terminem. Tak samo lotnisko międzynarodowe w Phnom Penh też zostało oddane przed terminem, więc można powiedzieć, że wywiązują się bardzo z tych terminów, więc mamy nadzieję, że lotnisko jak najszybciej zostanie zbudowane. Będzie to lotnisko międzynarodowe, co też przyciągnie klientów, bo będą loty z Bangkoku, z Singapuru, z Kuala Lumpur, z wielu bliskich nam stolic. Nie wiem jak Polska. Mamy pewne sygnały z polskich biur podróży, że już robią wycieczki do Kambodży, ale często to było z dolotem do Bangkoku i dalej do Siem Reap, Phnom Penh i na My wyspy. akurat lecieliśmy z Krakowa do Szardży. W Szardży po prostu mieliśmy przesiadkę, a tam akurat przesiadka się nie udała. Zostaliśmy parę godzin, ale przy okazji wieczorem zobaczyłem miasto i rano wstałem, to już przyjechali po mnie do hotelu, o 4:00 na lotnisko, z tej Szardży do Bangkoku. No i później z Bangkoku, tam akurat też zostaliśmy kilka dni i to już było planowane. Mieliśmy bezproblemowy lot tutaj na lotnisko, akurat do miejscowości zaraz obok wyspy, no i tutaj łódką przypłynęliśmy na wyspę. Tak, więc nie ma te problemu. podróżowanie po Kambodży w tej chwili też, Kambodża jest dzisiaj na etapie bardzo dużego rozwoju i to tempo rozwoju jest oszałamiające, bo odwiedzając Warszawę ostatnio się zdziwiłem, że zobaczyłem 3 wysokie budynki w budowie, gdzie w tym samym czasie w Phnom Penh na przykład jednocześnie jest zbudowane 30 takich budynków. Bardzo szybko powstała autostrada łącząca stolicę z wybrzeżem, więc dzisiaj ten przejazd zajmuje 2,5 godziny plus pół godziny łódką. Jesteś na wyspie, więc bardzo to ułatwia. Też stało się dużo bezpieczniejszym środkiem transportu. Ruch jeszcze na autostradzie jest mały, bo autostrada jest płatna, ale no to jest bardzo duży luksus, więc mi w podróżowaniu między stolicą a tutaj wybrzeżem to bardzo pomogło. Czyli bardzo mocny rozwój logistyki, Tak. jak i infrastruktury, co można zauważyć. Zresztą rozmawiałem z Martyną, dobrze pamiętam imię, z Martyną, bo też prowadzi taka Polka z mężem właśnie restaurację w porcie i oni mówią, nie byli tutaj 2 miesiące, po 2 miesiącach przyjechali i takie oczy zrobili, jak to wszystko poszło tutaj do przodu i ile rzeczy się pozmieniało, także sami możecie sobie wyobrazić, jakie tempo rozwoju tutaj jest i że w sumie, tak jak w kryptowalutach, to tutaj jeżeli chodzi o inwestowanie na wyspie, to jest to jeszcze wczesny etap, ale bardzo dynamicznie się to zmienia i jakby nie było, coraz więcej osób interesuje się tym, żeby jednak zgarnąć dla siebie ten kawałek tortu.
Tyle. Tyle. Dzięki Dzięki za rozmowę. wielkie. Dziękuję. Miło było poznać. Dzięki. No i widzimy się na kolejnych wakacjach w Kambodży. Zapraszamy. Zobaczcie, coraz więcej chińskich samochodów też tutaj jeździ. Fajne autko, taki Jimny, trochę większy. Drogi betonowe, bo ciężarówki jeżdżą budować ten nasz nowy hotel. Tu jest port. Tu jest ten nasz port, gdzie klienci bezpośrednio do nas przyjeżdżają. Tu będą do samego końca. Basen jest taka trudna, że basen musi być jednocześnie jednego dnia. Nie może być inaczej. Cała wanna betonowa, czyli podłoga, ściany za jednym razem być zalane ze specjalnym wodoodpornym środkiem, żeby nigdy nie było żadnych problemów w przyszłości z jakimiś przeciekami. I tu na każdym etapie możecie zacząć. Willa na stanie początkowym, na średnim, wille wykończone, ogrody. Coraz lepiej w Kambodży jest być gospodarką. Są okna energooszczędne, dzięki którym można na prądzie zaoszczędzić. O, tu na przykład już jest ten basen wylany. Widzicie, to tak No tak. wygląda Aha, finalnie, takie coś. że I to jest później będzie obsypane czymś płytkami ozdobionym. obudowane w środku, z zewnątrz dosypana ziemia. Żonę. Umeblowanie jest wedle własnego gustu. Tutaj nasz przyjaciel postawił na naturalne drewno kuki, które jest bardzo dobrej jakości w Kambodży, bardzo trwałe, plus dodatki naturalne, bambusowe i tak dalej. Pomogliśmy oczywiście też w dobraniu odpowiednich rozmiarów kanapek, bo te salony tu są dość duże, te powierzchnie są duże. Na dole się znajduje taka strefa dzienna z łazienką, z magazynkami technicznymi. U góry mamy 3 sypialnie osobne, każda ma prywatną łazienkę. Więc nawet można przyjechać, że w 3 pary, nie trzeba rodzinnie, tylko w 3 pary można przyjechać, spędzać. Ostatnio mieliśmy nawet taką rodzinę, co 8 dzieci było, to ta kanapa tak duża była, że wszystkie z radością tu spały. Nie wiem, czy po układzie widzieliście. W tej chwili naprzeciwko zbudowaliśmy troszeczkę zmniejszenie o 20% tych pomieszczeń i o 20% też się zmniejszyła kwota, że ta willa 400 000 wychodziła. I w tej chwili nowy etap jest już dopracowany zupełnie. Polak, architekt, który na Bali projektuje dla naszych przyjaciół też osiedla willowe, przylatuje tutaj do nas, zrobił projekt całego nowego osiedla. Tam bardzo ważną rzeczą było ukształtowanie terenu, gdyż teren idzie pod górę, więc każda willa musiała być indywidualnie zaprojektowana, żeby każdy miał jak najlepszy widok z domu czy z basenu na morze. No tak, czyli jeszcze adaptacja terenu pod całą Tak, zabudowę. tak. Podjedziemy na sekundkę. to 450-500 tysięcy dolarów. Byliśmy już na tamtym terenie. Tutaj wróciliśmy teraz do resortu You and Me. No i gdybyście byli zainteresowani, czy to wakacjami, czy inwestycjami, najlepiej się odezwać do zespołu Relocatify. Jeśli chodzi o zabukowanie jakichś wakacji, możecie powiedzieć, że jesteście od nas, czyli od ekipy hajsoholików i na pewno też dogadana będzie jakaś zniżka, tak żeby było wszystko elegancko. Tutaj Wam pokażę restaurację, recepcję, proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze siłownię. Można przyjść się pomęczyć, podźwigać trochę ciężarów, pobiegać na bieżni. Tutaj mamy basen. W ciągu dnia go Wam chyba nie pokazywałem. I tutaj idziemy chwilę odsapnąć. Możecie sobie zobaczyć plażę za dnia, jak to wygląda w środku dnia. Ze względu na to, że jesteśmy poza sezonem, naprawdę nie ma tutaj dużo osób, jest cisza, spokój, można się zrelaksować, porobić foteczki na Instagrama i cokolwiek, ktokolwiek lubi, myślę, że może to tutaj znaleźć. Bo naprawdę nie przesadzając, jest to wyspa z rajskim klimatem, tak jak widać plaże są naprawdę bardzo czyste. Jest tutaj przepięknie po prostu i cały czas się rozbudowuje tutaj wszystko, także będzie tylko lepiej.
Jeszcze tutaj szybka sesja na plaży, póki są ostatnie promienie. O, się zmachałem. Wymyśliła jakieś biegi na TikToka. Masakra. Masakra z tymi kobietami.